Witajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zbudowany jest sterownik Istabris do turbiny 2 kW. Taki sterownik nabyłem sobie przez eBay. Był to mój pierwszy sterownik, który kupiłem do turbiny, też Istabris. Także chciałbym Wam go troszkę pokazać, z racji tego, że on nie działa prawidłowo, to już go spisałem na straty. Fajna jest jedynie z tego sterownika skrzynka i nic więcej, więc będę budował wersję drugą mojego sterownika w tej właśnie skrzynce, tak myślę, i powinno się to sprawdzić dobrze, bo dosyć więcej miejsca tutaj jest, także spokojnie się tu wszystko pomieści, to co ja chcę zamontować i myślę, że będzie fajnie wyglądać. No dobra, zacznijmy od tego, że skrzyneczka jest z produkcji, wydaje mi się, rosyjskiej. Jakaś Cetinkaja, nie wiem, nie znam się, nie umiem rosyjskiego. Tak to wygląda, obkleili to, 3 dławice, 25 bodajże to są, na przewody dochodzące do turbiny, znaczy do sterownika, czyli od turbiny prawdopodobnie, od rezystora i zasilanie na akumulator, albo w innej kolejności. Zaraz Wam pokażę, jak to w środku wygląda. Obejrzymy sobie jeszcze skrzynkę. Tutaj nic nie ma, z góry też nic nie ma. Z boku jest radiator. Z boku są też przyciski, 2. Tak to wygląda, że tu mają jakiś reset zamontowany, tu jest włącznik hamulca automatycznego, który powinien prawdopodobnie działać tak jak ten, co zrobiłem u siebie, też Wam pokażę później. Dodatkowy jeszcze jeden, czyli jak turbina mocno chodzi, mocno pracuje i chcecie ją zatrzymać, to przełączacie tutaj sobie i w tej opcji załącza się rezystor hamujący do turbiny i turbina wyhamowuje. Tylko totalnie wtedy możecie dopiero manualnym, który był tutaj, który też wykorzystałem do swojego sterownika. To jest rozłącznik izolacyjny. Pokazywałem go na wcześniejszych filmach. No i potem radiatorek. Tak to wygląda. W środku budowa jest banalnie prosta. Znaczy banalnie, no zobaczycie. Nie jest to nic skomplikowanego. Troszkę światełka zrobię. A więc tak, no podłączenie pod turbinę, 3 terminale, podłączenie zaciski pod akumulator. Ja sobie dodatkowo dorzuciłem takie większe, to są akurat jeszcze te, co ja stawiałem. Oryginalnie ich nie ma, są tylko te. I dodatkowo są zaciski do obciążenia, czyli do rezystora na przykład. Tak to tutaj się przedstawia. Takie przewody, te przewody akurat szły do tego rozłącznika izolacyjnego, więc na razie je odsuniemy. No one są tak czy inaczej połączone z przewodami, które wychodzą z turbiny, tak? Czyli tutaj dochodzą przewody od turbiny. Czyli tutaj macie turbinę i one zwierają do 3 fazy. Normalny hamulec po prostu taki, żeby turbina nie zaczęła pracować. I teraz tak, mamy tutaj mostek prostowniczy. Przewody z turbiny idą do mostka prostowniczego i z mostka prostowniczego, jak widzicie, tutaj brązowy kabel i drugi czarny jeszcze. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo tutaj ciasno jest, żeby coś włożyć do środka. Ten przewód tutaj. Ten przewodzik idzie na minus tutaj w tym miejscu. Minus i plus, czyli prosto z mostka prostowniczego przesyłane jest napięcie stałe od razu do akumulatorów. Jak ktoś ma wątpliwości, jak oni to budują i jakie to są koszty, tu może zobaczyć, tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo tutaj jest jeszcze coś takiego jak terystorki. 2 terystory bodajże, udało mi się rozszyfrować jeden, jeszcze nie rozkręcałem ich, tylko po nazwie tutaj to jest BTA 40600B. One są chyba też produkcji rosyjskiej bodajże. 2 tyrystory i dioda prawdopodobnie. Zaraz będę to otwierał, więc zobaczymy, jak to wygląda. No i układ kontrolujący to wszystko. Już sobie podkręcałem te śrubki, żeby Was nie męczyć tutaj za długimi filmami. Wygląda to w ten sposób, że jest wyświetlacz, który jest podłączony do płytki, no i wszystkie przewody się tutaj z tych terystorków i tak dalej schodzą. Pokażę, jak to wygląda, żeby każdy miał świadomość mniej więcej. Będzie ciężej trochę wyjąć. Spróbuję to po kolei. Najpierw wyświetlacz jest na takich pinach. To jest standardowy wyświetlacz, prawdopodobnie z AliExpress akurat, albo z Chin jakiś.
Dodatkowo jest ta płytka. Zaraz ją wyciągnę. Dobra. A i tak zaznaczam, że przewody tak były oryginalne, tak? To nie jest to, że ja coś porozpinałem, tu jakieś rapsy czy cokolwiek. Wszystko tak oryginalnie przyszło. Nic tutaj nie było zmieniane. Jedyne co było zmieniane, to wyjąłem ten rozłącznik izolacyjny i dołożyłem 2 terminale. To była cała moja ingerencja. 2 terminale po to, żeby te przewody po prostu przełożyć tutaj, ale jeszcze miałem watomierz, także one były od dołu i od góry szło już do akumulatorów. Jeszcze sobie je opisałem, tak jak widać. Także tak to wyglądało, jak przyszło już oryginalnie. Nie wydaje mi się, że to jest coś pięknego, ale no jeszcze żeby działało, to byłoby całkiem fajnie. Płytka sterująca. Takie coś. I to jest podłączenie na płytce sterującej. Jakiś numer na tej płytce jest. Nie chciałbym być jakoś stronniczy, ale no niestety nie działa ten sterownik poprzedni, który miałem, też nie działał, bo mi już jeden wymienili. Więc ewidentnie coś jest z nimi nie tak, albo może jakaś partia wadliwa, albo po prostu, no nie wiem, mam pecha na sterowniki i musiało może tak być, żebym zrobił swój. Także teraz tu będę powoli rozkręcał i będę pokazywał poszczególne podzespoły. No dobra, rezultat po zdemontowaniu elementów wygląda w ten sposób. Jeszcze nic nie czyściłem. Jest jakaś pasta albo krem Nivea, nie wiem. Nie, wygląda jak pasta. Bezwonna. Pudełeczko i terminale. Zostawiłem jeszcze ten przycisk i wyłącznik. Poszczególne elementy mam już zdemontowane. Także coś takiego. Tutaj w środku było. To jest to samo, dwa te same elementy. Mostek prostowniczy, taki sam jak u mnie jest. 100 amperowy. No i dioda, czy coś w tym stylu. Zaraz przetrę jeszcze czymś. Na razie ręką. Złap tu ostrość. 10 amper. Takie coś było w środku. Tak jak mówię, żadnych schematów nie udostępniam, żadnych schematów nie posiadam do tego. Rozebrałem to tylko i wyłącznie i pokazuję Wam z myślą o tym, że sterownik, który buduję, jest w zasadzie zbudowany na tej samej zasadzie, a może nawet ciut lepiej. Żeby każdy wiedział, że to nie jest jakaś skomplikowana robota. Mostek prostowniczy i układ sterujący przekazaniem energii na rezystor hamujący bądź na cośkolwiek innego i tyle. Tak naprawdę to w ten sposób się prezentuje. Także cała filozofia zwykłego sterownika. Zapraszam wszystkich do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, do komentarzy przede wszystkim. Zobaczymy, co z tego później jeszcze wyjdzie. To będzie wersja 2.0, tak jak mówiłem, tego sterownika. Mam nadzieję, że będzie dużo lepsza. No, skrzynka jest dużo większa. Jedyne, co z tego sterownika jest naprawdę fajne, to skrzyneczka pojemna. Chociaż mogła być jeszcze w nierdzewce, ale jest taka, jaka jest. Także spoko. Wykorzystamy. Także tutaj będzie zamontowany sterownik wersji 2.0. W sterowniku wersji 2.0, tak jak już pisałem na forum facebookowym, bo zapraszam też wszystkich do dołączenia forum o tej samej nazwie. Dostępne dla każdego, można zobaczyć dodatkowo materiały z przebudowy, z jakichś pomysłów i tak dalej. Dorzucam tam trochę więcej linków, co mi przyjdzie do głowy i też pytam Was o zdanie, więc tam można ciekawe rzeczy jeszcze obejrzeć. No, w wersji 2.0, z tego co już wspominałem, będzie dodatkowo jeszcze inny wyświetlacz z modułem Bluetooth, gdzie będzie można tak naprawdę podłączyć to pod oprogramowanie jakieś w komputerze bądź w telefonie i
dodatkowo sobie całą produkcję rejestrować w jakikolwiek sposób. Będzie dodatkowo, będą 3 kontrole faz, w sensie na każdej z faz będzie taki mały pomiar zrobiony z wyświetlaczem. Będzie można sobie zobaczyć, jakie turbina generuje napięcie zmienne przy okazji. To nie jest nic potrzebnego strasznie, ale jakby ktoś chciał na przykład cokolwiek, jakieś parametry uzyskać po rozłączeniu chociażby, nie wiem, po rozłączeniu to mocy się nie uzyska z tego za dużo, tylko samo napięcie, ale chociażby napięcie zmierzyć na obwodzie rozwartym, no to też można coś takiego sobie dzięki tym pomiarom wykonać. To są 2 pomysły, plus chłodzenie dodatkowo jeszcze będzie wymuszone, będą wentylatory zamontowane. Wentylatorki z jakiejś serwerowni mam jakieś stare, więc na razie wykorzystam, ale są też dostępne na internecie podobne, więc można też zamontować. Takie pomysły są. Zapraszam wszystkich, tak jak mówiłem, na forum facebookowe, na mój kanał też YouTube'owy, na TikToku też mam tam kilka jakichś krótkich filmów wrzucam. Wszystko o tej samej nazwie. Wszystko o nazwie OZE for Home. Dziękuję bardzo wszystkim i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.